Między 23 a 29 maja, jak co roku, odbywa się w grupie AirBud Tydzień Bezpieczeństwa. A z racji tego, że jesteśmy też sygnatariuszem porozumienia dla bezpieczeństwa, przeprowadzamy różnego rodzaju akcje szkoleniowe, pokazowe na wszystkich naszych budowach w całej grupie. Ratownicy podpływają, gwiżdżą, ta osoba nie reaguje. Ratownik ma obowiązek skoczenia do wody na tak zwane pozycje żaba, czyli skacze w ten sposób, żeby wyhamować i żeby tą osobę zabezpieczyć. Dwóch pracowników wykonuje pewne prace na balkonie. Jeden z nich wypada przez krawędź. No niestety spadając, mamy kontakt z konstrukcją obiektu. Możemy się poobijać, ale pamiętajcie o tym, że sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości nie zabezpiecza przed urazami związanymi z upadkiem, ale musimy je eliminować, czyli skracać tą drogę upadku, czyli na przykład konfigurować sprzęt w taki sposób, żeby do tego upadku nawet nie dochodziło. No, szczęście, panowie, nie istnieje na budowie. To nie ma czegoś takiego jak szczęście, tak? Do góry nigdy nie polecisz, a na dół możesz nie przeżyć. Cały czas trzeba mieć rękę na pulsie, cały czas trzeba tego doglądać. Jakość, rodzaj zabezpieczeń, tak? Szybkość i łatwość ich montażu. Skuteczność przede wszystkim i możliwość realnego stosowania na budowie, bo tak naprawdę o to mi najbardziej chodzi i nam w całym AirBudzie i w naszej grupie czy w pionie WHP, żeby to, co jest napisane, później funkcjonowało w rzeczywistości na budowie, bo tylko wtedy ma to sens. Czemu nie poprawiłeś tej barierki? Czemu tu stoisz? Czemu się nie przepiąłeś? Bo nie ma czasu, bo trzeba robić, bo inspektor stoi. Jakby nie myśląc o tym, że warto poświęcić te 3 minuty na chociażby naprawienie barierki, którą się przed chwilą przestawiło, żeby coś zamontować. Bo te 3 minuty to nie położy budowy, tak? A może naprawdę kogoś uratować. W tej chwili moje serce zamiera, ale będziemy mieć ofiarę, która niezabezpieczona naszą szubienicą, tudzież innym elementem linii życia, potyka się i wypada przez krawędź. Zahaczamy się, wypadamy się. Jak Państwo widzicie, prawidłowo zamontowana siatka nawet na samochodzie w tym momencie stanowi wystarczające zabezpieczenie, aby... Żyjesz? Jeszcze żyję. Mówi! Aby zabezpieczyć przed naprawdę poważnymi skutkami ewentualnego upadku z wysokości. Przed wjazdem na naczepę trzeba było się rozejrzeć, co się dzieje, a pan już, jak to mówią, mawia klasyk, ogień robił, nie? Panie kochany, ja mam pracowników na godzinę, to nie ma czasu na rozglądanie. Generalnie, jak widzimy, to jest symulator podestów ruchomych przejezdnych, tak? Coś, co, tak jak tutaj było pokazane, można zrobić symulację wypadku. W podnośnikach z wysięgnikiem, nie wiem, czy zauważyliście, że pojawiły się takie linki stalowe albo takie gumy żółte. Czy wiecie, po co to jest? Zabezpieczenie. Żeby jak się zerwie, to się zatrzymuje się zniżka. Jeżeli ktoś będzie jechał tyłem i uderzy o plecy, żeby nacisnąć na tą gumę i żeby guma się zerwała. Podchodzimy do niego oczywiście, nawiązujemy z nim kontakt, czy jest przytomny, tak? Czy jest w stanie z nami rozmawiać. I pierwsza rzecz, jaką robimy, patrzymy, czy ten kask, czy on na przykład nie jest zapięty, gdzieś zahaczony, bo jak chcemy mu go zdjąć, no to żebyśmy nie pociągnęli go za szyję, tak? Więc możemy sobie przytrzymać szyję, możemy delikatnie zdjąć kask. Na pewno było rozwiane sporo wątpliwości i ratownicy pokazali nam, jak radzić sobie z takimi sytuacjami jak upadek z wysokości, jak amputacja urazowa. Łapiemy za kąt żuchwy i pociągamy delikatnie do przodu. Jest to tak zwana luksacja żuchwy. Nazwy nie musicie Państwo pamiętać, ale żebyście wiedzieli, jak to zrobić. Niewielkim ruchem ciągniemy tutaj za żuchwę. Żuchwa wysuwa się do przodu, dzięki czemu bez odginania głowy udrożnia nam drogi oddechowe. Normalnie w tygodniu czy w roku nie ma czasu za bardzo na takie pokazy, które jednak odrywają od pracy, a to jest ten czas, gdzie myślę nikt nie ucierpi ani za bardzo finansowo, ani czasowo i można coś fajnego z tego wynieść. A to otwiera głowę, jeżeli czegoś dotkniesz, jeżeli się zmoczysz w takiej wodzie, jeżeli dotkniesz takiego manekina, który upadł i zobaczysz, co się dzieje, tak? Ci ludzie już coraz lepiej reagują, ten nadzór też coraz lepiej reaguje. Mamy przekrój, obraz, jak wyglądały zabezpieczenia 15 lat temu na budowach różnych, jak wyglądają teraz, tak? No czasem
niektórzy zadają pytanie, czy te siatki na tych balkonach to one już zostaną docelowo, no bo tak wyglądają, tak? A BHP-owca to cieszy i to jest jakby wartość, taka wartość dodana, gdzie można powiedzieć, że te wszystkie szkolenia, narady, te kwadranse BHP, które są wykonywane, jakiś efekt to przynosi, tylko że no, to jest efekt rozciągnięty w czasie. Żeby ten czas skrócić, potrzebne jest wspólne działanie takie bardzo, bardzo ofensywne nadzoru i służb BHP.